Cześć kochani, nazywam się Adriana i zapraszam Was do mojego kanału A Spiritual Insight, gdzie odkryję przed Wami tajemniki numerologii. Kochani, numerologia to nie jest żadna tajemna wiedza, to nie jest jakaś wiedza, która skrywana jest gdzieś w jakiejś bibliotece, w jakichś księgach i mają dostęp do niej tylko i wyłącznie wybrani. Dlatego przeprowadzę Was krok po kroku przez poszczególne etapy portretu numerologicznego. Na początek oczywiście musimy zacząć od wibracji głównych, potem będziemy przechodzić jeszcze dalej, jeszcze głębiej, skupimy się na przykład na kluczu wcielenia, powiem Wam co to jest potencjał, powiem co to jest kombinacja, powiem co to jest kryształ życia. Także tutaj zapraszam Was bardzo serdecznie. Opowiem Wam tylko króciutko o sobie. Numerologia, słuchajcie, przyszła do mnie wtedy, kiedy byłam na zakręcie swojego życia, wtedy, kiedy szukałam swojej ścieżki życiowej, wtedy, kiedy zaczęłam się zastanawiać, czy są jakieś pewne elementy, które mają na przykład wpływ gdzieś tam, dajmy na to, na moje życie, czy mają na przykład wpływ gdzieś tam na moje wybory. I tak przez czysty przypadek, nie ma czegoś takiego jak przypadki, przyszła właśnie do mnie numerologia, która mnie zachwyciła, zauroczyła. Można by nawet powiedzieć, że no, zakochałam się, słuchajcie, w numerologii. Dzięki temu odkryłam siebie na nowo, tak? Wiem jakby na czym się skupić, wiem na przykład jakie mam wyzwania. Wiem też dlaczego na przykład w niektórych miesiącach byłam taka bardziej, wiecie, kurde, chciałabym góry przynosić, tu coś zmienić, tu coś na przykład poprawić, tu coś na przykład działać, tak? I wiem też jakby z czego to wynikało, że pewne na przykład takie miesiące były takie bardziej, wiecie, stonowane na bycie samej ze sobą tak naprawdę. Także przeprowadzę Was po prostu przez te wszystkie ścieżki. Skupimy się na wibracji dzisiaj głównej od 1 do 5. Pokażę Wam oczywiście, jak obliczyć tą wibrację główną. Cała prezentacja, moi drodzy, będzie dostępna oczywiście w linkach, które Wam od razu tutaj podam oczywiście pod filmikiem. Także kochani, kawka, herbatka i nie zanudzając już Was, przejdźmy w takim razie dalej, czyli wibracja główna. Cześć kochani, nazywam się Adriana i zapraszam Was do mojego kanału A Spiritual Insight, gdzie odkryję przed Wami tajemniki numerologii. Jak obliczyć wibrację główną? Do obliczenia wibracji głównej potrzebujecie głównie datę urodzenia. Tutaj mamy podany przykład osoby, która urodziła się 10 grudnia 1983 roku. Oczywiście te wszystkie cyfry musimy razem sumować. Pamiętajcie, że sumujemy pojedyncze te cyfry, tak? Nie na zasadzie, że 10 plus 12 plus 1983. Tak, wszystkie cyfry musicie dodać do siebie pojedynczo, czyli 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 3 i co nam, słuchajcie, daje 25. 25 znowu sprowadzamy do jednej liczby, czyli dodajemy 2 plus 5 i wyszło nam 7 i wibracją główną tej osoby jest liczba 7 z 25. Dlaczego 7 z 25? O tym oczywiście będzie na moich kolejnych filmikach, ponieważ ta 7 z 25 i ta cyfra 25 oczywiście też jest ważna. Jeżeli pojawi Wam się oczywiście w dacie urodzenia na przykład dwójka, czyli to się z wibracją główną 2 z 11, gdzie 11 oczywiście jest liczbą mistrzowską, to też jest dla nas bardzo istotna informacja. No ale o tym oczywiście przejdziemy później. Teraz przejdziemy do opisu wibracji głównych. Przypominam Wam, że cała prezentacja będzie dostępna w linku, który udostępnię Wam pod tym filmikiem. W danej prezentacji będziecie mieli jeszcze bardziej szczegółowy opis poszczególnych wibracji głównych. Dzisiaj skupimy się na wibracjach od 1 do 5, a w następnym filmiku, tak jak też wspomniałam na początku, omówimy sobie wibracje od 4 do 9. Pierwszą wibrację główną, jaką sobie omówimy, jest jedynka. Osoby pod wpływem jedynki mają naturalną zdolność do przewodzenia innym, do podejmowania inicjatywy i wyznaczania nowych ścieżek. Bardzo sobie cenią autonomię, samodzielność, lubią działać na własną rękę, co pozwala im realizować własne wizje. Ludzie z wibracją liczby 1 często są twórcze, innowacyjne, co prowadzi ich też do poszukiwania nowych rozwiązań. Jedynki charakteryzuje bardzo silne dążenie do osiągnięcia swoich celów i pragnienia sukcesów i przez to też wszystkie przeszkody, które stają gdzieś tam na drodze, są w stanie faktycznie pokonać.
Liczba 1 symbolizuje siłę charakteru, która pomaga w pokonywaniu trudności i podejmowaniu decyzji. Jak każda wibracja główna, jedynka niesie ze sobą wyzwanie. Pomimo tego, że ma wiele pozytywnych cech, to istnieje też takie ryzyko, że osoby pod wpływem wibracji 1 mogą stać się zbyt egoistyczne, dominujące, czasem odcięte od innych. Może im być również trudno prosić o pomoc, ponieważ preferują samodzielność. Kolejna wibracja główna to 2. Liczba 2 symbolizuje potrzebę działania w grupie, harmonijnego współistnienia i szukania wsparcia w innych. Dwójki są to osoby, które naturalnie rozumieją, jak budować relacje, radzić sobie w trudnych sytuacjach. Ludzie również pod wpływem liczby 2 są to ludzie, którzy są bardzo empatyczni, wrażliwi na potrzeby innych. Z tego powodu często są otoczeni przez przyjaciół i cenieni za swoją zdolność do słuchania i wspierania. 2 również kojarzy się z równowagą, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dwójeczki mają bardzo rozwiniętą intuicję, potrafią czytać między wierszami i zauważać subtelne emocje oraz motywacje innych. Wyzwania, jakie czekają dla 2, z racji tego, że 2 jest bardzo wrażliwa, to może w tym momencie unikać konfliktów, może mieć też problemy z asertywnością, co dalej może prowadzić do tłumienia swoich prawdziwych uczuć. Wibracja liczby 3 jest to jedna z moich ulubionych wibracji głównych. Osoby pod wpływem tej liczby mają niezwykłą wyobraźnię, talent do wyrażania swoich pomysłów na różne sposoby. Może to być sztuka, słowo, muzyka, mogą to być również inne formy twórczości. Liczba 3 to wibracja pozytywnej energii. Takie osoby są pełne życia, często zarażają innych swoim entuzjazmem, lubią być w centrum uwagi, tutaj zresztą bardzo podobnie jak 5. Czerpią również radość z kontaktów społecznych, są bardzo otwarte, są przyjacielskie, lubią być w otoczeniu innych ludzi, z łatwością również nawiązują relacje. Liczba 3 jest to liczba komunikacji, co sprawia, że takie właśnie osoby są doskonałymi mówcami, pisarzami, aktorami lub artystami. Osoby pod wpływem tej wibracji kochają życie, cieszą się każdą chwilą, mają zdolność do celebrowania drobnych przyjemności. Jakie wyzwania czekają na 3? Osoby z tą wibracją mogą być czasem niestabilne emocjonalnie, mogą być rozproszone, beztroskie, a ich nadmierne właśnie to skupienie na zabawie, na tej radości z życia, na różnych przyjemnościach może prowadzić do zaniedbywania obowiązków. Kolejna wibracja główna to 4. 4 można określić jednym słowem. Praca. Osoby właśnie pod wpływem wibracji 4 mają bardzo silną etykę pracy. Wierzą, że sukces osiąga się właśnie dzięki dyscyplinie, determinacji, ciężkiej pracy, a nie przypadkowym okazjom. Dla 4 bardzo ważna jest stabilność i to we wszystkich aspektach życia, czy to zawodowym, jak i również osobistym. Osoby pod wpływem wibracji 4 są to osoby, które są bardzo zorganizowane, są systematyczne, lubią mieć wszystko zaplanowane i uporządkowane, a niestety jakikolwiek chaos lub brak struktury mogą je stresować. 4 symbolizuje odpowiedzialność, obowiązkowość. Ludzie z tą wibracją są godni zaufania, rzetelni, często pełnią funkcje, które pomagają dużego poczucia odpowiedzialności. Wytrwałość i determinacja 4 sprawiają, że potrafią pracować nad długoterminowymi projektami, nie zniechęcając się przeciwnościami. Jakie wyzwania ma 4? Osoby pod wpływem 4 mogą czasem stawiać się zbyt konserwatywne, sztywne w myśleniu lub zamknięte na zmiany. Często mają tendencję do nadmiernego skupiania się właśnie na pracy, co może prowadzić do braku tej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Moi drodzy, ostatnia już na dzisiaj wibracja główna, czyli 5. Kolejna moja ulubiona wibracja. Sama jestem 5 z 32. 5 można określić, podobnie jak 4 określaliśmy jednym słowem praca, tak 5 można określić jednym słowem, czyli crazy. Dokładnie tak. 5 jest to liczba wolności. Osoby z tą wibracją nie lubią rutyny, ograniczeń, zawsze szukają sposobów na wyrażenie swojej niezależności i przeżycie czegoś nowego. Uwielbiają podróże, odkrywanie nowych miejsc i ludzi. 5 są bardzo otwarte na nowe doświadczenia, chętnie podejmują ryzyko, które może prowadzić do ekscytujących przygód. Osoby pod wpływem wibracji liczby 5 są bardzo elastyczne, potrafią szybko dostosować się również do nowych sytuacji, są pełne energii, entuzjazmu, są dynamiczne, nie mogą znieść stagnacji, dlatego bardzo często angażują się w wiele różnorodnych aktywności, czy nawet i w wiele różnych projektów naraz. Ludzie z wibracją 5 mają ogromną ciekawość świata, co sprawia, że często poszerzają swoją wiedzę na różnorodne tematy. Wyzwania. Osoby pod jej wpływem mogą mieć tendencję do bycia niestabilnymi lub niezdecydowanymi właśnie z powodu tego, że często skaczą od jednej rzeczy do drugiej i czasami ich pragnienie wolności może prowadzić do unikania zobowiązań lub odpowiedzialności. Moi kochani, na dzisiaj to już wszystko. Przerobiliśmy sobie wibrację główną od 1 do 5.
Teraz wyświetlają Wam się przydatne linki. W tych linkach znajdziecie dostęp do całej prezentacji, plus do każdej prezentacji będę dodawać szczegóły dotyczące każdej wibracji głównej. Jeżeli podobał Wam się mój kanał, łapka w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, ściskam Was mocno i życzę Wam miłego dzionka.